dzień dobry moi drodzy. Jesień zbliża się już wielkimi krokami, koniec wakacji, więc czas zrobić jakąś dekorację jesienną na taras i na balkony. Zakupiłem już roślin takich, które mnie kojarzą się z jesienią. Są to przede wszystkim wrzosy, są trawy rubrum jednoroczne, jest Callocephalus i jest jeszcze kilka ciekawych dodatków, które chciałbym Wam pokazać, jak zaaranżować w różnych donicach. W dalszej części filmu pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić jesienne dekoracje na balkon i na taras. Przygotowałem kilka doniczek, w których chcę zaaranżować takie jesienne dekoracje. Jedna z nich to jest te słynne moje doniczki, które były pomalowane farbą elewacyjną, o których już opowiadałem wielokrotnie. Natomiast niektóre z nich na przykład bardzo zaczęły obchodzić. Ja je sobie gdzieś tam schowałem głębiej, bo akurat mi się w letnie dekoracje nie spinały, ale do jesiennych moim zdaniem pasują fantastycznie. Dlatego wyciągnąłem już ją, troszeczkę tutaj podmieniłem ziemi, dodałem, bo tu była ziemia z poprzednich jeszcze roślin, ale dodałem troszeczkę świeżej i tutaj zrobię taką bardzo prostą dekorację, która według mnie pasuje tylko i wyłącznie z dwóch roślin i pasuje do tej donicy wyśmienicie, bo sama w sobie ta donica jest już tak dekoracyjna, że tak naprawdę niewiele trzeba. Nie będą to wrzosy, więc wrzosy odkładam. Będą to rośliny, dwa gatunki roślin i jedna z nich to jest właściwie królowa ostatniego czasu u mnie na YouTube. Film o jeżówkach obejrzało już bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że Wy również widzieliście, jeśli nie, to koniecznie zapraszam. Link jest u góry, no i w opisie filmu, czyli jest to jeżówka. O jeżówkach opowiadałem. Mam tutaj jeżówki, ale nie takie klasyczne purpurowe, tylko białe. Przywiozłem białe te jeżówki, White Snow, chyba tak to się nazywa, odmiana. I do tego mam trawę, którą uwielbiam od wielu lat, ale w tym przypadku jest to trawa jednoroczna, bo ona wymarza. Penicetum rubrum. Zobaczcie, jakie piękne sadzonki dziś zakupiłem. Wyśmienita, prawda? Mam tutaj dwie przygotowane do tego. Połączę to razem z jeżówką i moim zdaniem będzie wyglądać super ekstra. Zabieram się do roboty. W centralnej części oczywiście posadzę sobie te trawy. Zobaczcie, jakie mają korzenie. Dość duże. Rozluźniam troszeczkę tą bryłę korzeniową. To jest trawa jednoroczna. Znaczy ona jest wieloletnia, ale u nas oczywiście wymarza. Możecie spróbować ją chować i na przykład w jakimś takim jaśniejszym pomieszczeniu, piwnicy jaśniejszej lub jak ktoś ma garaż z oknem, to można ją ściąć i przetrzymać i spróbować na przyszły rok ją posadzić na nowo. Natomiast ja ją traktuję jako roślinę absolutnie jednoroczną. Zobaczcie, ona jest w takich długich doniczkach, więc trzeba ją troszkę tutaj rozluźnić. Trawy idą mocno w dół, korzenie akurat od tej trawy, dlatego jest sadzona w takich długich donicach. No i tutaj muszę ją bardzo umieścić nisko jeszcze, żeby się schowała mi to. Dobra, mamy już jedną. Teraz robimy drugą. Wyciągnąć trochę tej ziemi. Wsadzamy drugą i później jeżówki i tak naprawdę będzie to wszystko już gotowe. Pamiętajcie, że odpowiedni dobór roślin, chyba muszę jeszcze głębiej podkopać, odpowiedni dobór roślin to podstawa w komponowaniu właśnie dekoracji na taras, na balkon, jak również do ogrodu. Jeśli macie na swoich tarasach, balkonach trawy posadzone, to dajcie znać, czy sadzicie właśnie te jednoroczne, czy raczej wieloletnie i zostawiacie je. Jak jest u Was? Dokopałem się prawie tutaj do dna, czyli mogę włożyć drugą trawę. Od razu ją rozluźniam. Wkładam dwie koło siebie, zobaczcie. Przysypuję troszeczkę. Lekko ugniatam, nie bardzo. Muszę jeszcze oczywiście włożyć tutaj jeżówki, więc zostawiam miejsce na jeżówki. Jeżówki będą z przodu i z tyłu.
Jeżówki oczywiście nie mają takiego systemu korzeniowego. Już Wam to pokazywałem na tym poprzednim filmie. To są najczęściej jeżówki, które są jednoroczne, raczej niewieloletnie, akurat tylko to jest jednoroczna sadzonka lub z zeszłego roku, czyli ta dwuletnia, bo takie najczęściej zakwitają. Ok. Zaraz tutaj je umocujemy jeszcze bardziej. I jeszcze kolejne. I teraz tak, jeśli robimy taką kompozycję, to oczywiście ta trawa zostaje na tarasie. Ona fajnie wygląda również późną jesienią, dopóki nie zmarznie, ale jak zmarznie, to też jest taka wyschnięta super. Jeżówki zostawiamy w doniczce, zostawiamy im troszeczkę tych przekwitniętych kwiatów, żeby ptaki mogły się troszeczkę najeść ich nasion. No i wygląda ona również bardzo ciekawie zimą, czyli jest wyschnięta trawa, jest jeżóweczka i super to wygląda. Ok, tutaj mam już mniej więcej gotowe. Jeśli ktoś na przykład chciałby, to można jeszcze tutaj jakichś drobnych, takich małych roślin, które gdzieś się tam przewieszą, posadzić. Ja zaraz pójdę zobaczyć, co tutaj mam jeszcze w ogródku, no i może coś tutaj dobierzemy. Moi drodzy, poszukałem jeszcze jedną trawę, ostnicę, która jest tak ostatnio bardzo popularna, te Pony Nace, które mam w ogródku. Zobaczcie, tutaj już jedną przymierzyłem, wsadzamy kolejną i jeszcze kolejną i ona będzie z tymi jeżówkami na przyszły rok gotowa. Jakbyśmy mieli po prostu gotową kompozycję na przyszły rok. Więc jeżeli wsadzę tutaj te trzy, te trochę obumrą, to zostanie mi pełna kompozycja. Wystarczy później tylko ściąć te suche trawy na wiosnę i mamy już gotowe. Zabieram się do roboty, a Was już za chwilę zapraszam, żebyście zobaczyli efekt końcowy. Moi drodzy, gotowe. Wydaje mi się, że z tą ostnicą wygląda bardzo dobrze. Czyli kompozycja numer 1. Nie bez kozery mówię, który numer, ponieważ zapraszam Was do głosowania, która Wam najbardziej przypada do gustu. I dajcie znać koniecznie w komentarzu, napiszcie może również dlaczego akurat taka. Numer 1 gotowa, później ustawimy je 3 koło siebie u mnie na tarasie i będziecie widzieć razem wszystkie 3. Moi drodzy, kompozycja numer 2. Znalazłem u mnie w garażu taką donicę, która kiedyś po prostu bardzo mi przypadła do gustu. Zobaczcie, wygląda właściwie jak z metalu. Ona jest plastikowa, trochę już poobdzierana, bo ona już kilka razy była wykorzystywana, ale zobaczcie, jaka jest piękna. No i postanowiłem dobrać do niej w tym roku coś super ekstra, coś specjalnego. No i obstawiłem się tutaj roślinami, które tutaj użyję. Znowu, nie, tam były 3, pierwotnie były 2. Teraz 2. Na tą chwilę zobaczymy, jak ją skomponuję, czy mi nie będzie czegoś brakować. Mam tutaj piękne aonium mojej produkcji. Słuchajcie, odciąłem ze matycznej rośliny takie drobne małe sadzonki. Zresztą używałem już ją w jednym z filmów. Włożyliśmy właściwie tylko do ziemi, no i stoi sobie to cały czas u mnie w ogrodzie. Trochę od czasu do czasu podlewane, tak już urosło. No i przywiozłem jeszcze Calocephalusa brownie, o którym już mówiłem w poprzednim filmie. Razem z eukaliptusami mam posadzone. Rośnie fantastycznie. Dodatkowo super roślina do tego, aby ją zasuszyć. I tutaj niespodzianka, bo już w niedzielę będzie film z wykorzystaniem tego Calocephalusa. Film z kompozycją z suszu. Czekajcie koniecznie. Ok, czyli wybrałem sobie już rośliny, wybrałem 2. Dodaję tutaj ziemi. Zaraz wsypiemy jeszcze. Oczywiście będzie tutaj coś jeszcze, ale to zobaczycie za chwilę. Na razie uzupełniam ziemią, taką klasyczną mieszanką. Ja do tych nasadzeń sezonowych staram się używać po prostu normalnej ziemi torfowej. Ok. I teraz tak, Calocephalus. Tutaj muszę się trochę skupić, bo tu będzie coś takiego
innego w tej kompozycji. I powiem wam zaraz, co to będzie. Tylko najpierw ułożę sobie te rośliny. Chyba muszę więcej tej ziemi. Nieprzygotowany. Wcześniej sobie już nasypałem do tamtego, a do tego nie. Jest, już chyba teraz wystarczy. Będziemy dosypywać. I co? To eonium. Oczywiście eonium nie może zostać na zimę, ale ja mam tyle różnych tych sadzonek, że ja po prostu fajnie je tutaj wsadzę. Może później schowam. Zobaczcie, wyciągam je. To widać, że to jest świeża sadzonka, ale zobaczcie, jak jeszcze tu się fajnie zakorzeniła. Będzie i niżej, i wyżej. Tego maluszka też damy. Gdzieś tu obok. Niech sobie będzie nawet tak trochę, żeby wychodził. Dam jeszcze tutaj jednego Callocephalusa. Rozluźniam. Blisko. Bliżej. O, w ten sposób. No i jeszcze przynajmniej z jedno eonium muszę dać. Myślę, że dam 2. Zobaczcie, to eonium nie ma dużo wody. Callocephalus też nie potrzebuje dużo wody, więc akurat fajnie się tu składa. Te rośliny się dobrze uzupełniają i myślę, że dobrze im tu będzie. Ściągam tego. Wkładamy jeszcze tu może gdzieś blisko takiego eonium. Teraz muszę tylko porządnie to ładnie umocować. Myślę, że tego ostatniego też włożę. Jak już, to już, na bogato. Jeśli na przykład zdarzyłoby się wam, że takie eonium się oderwie z matecznej rośliny, to nic się nie martwcie, po prostu trzeba włożyć do wody, lekko podlewać i na pewno się ukorzeni. Zostawiłem tutaj trochę więcej miejsca w jednym miejscu. Zaraz powiem dlaczego. Ok. Jeszcze to wszystko będzie ubijane. No dobra. Mamy taką kompozycję. A teraz coś, co ja bardzo lubię i pewnie wy wiecie, że ja lubię używać różnych takich naturalnych elementów do kompozycji. Przyniosłem tutaj taką korę, którą chciałbym jeszcze tutaj umocować w całej tej kompozycji. Dlatego zostawiłem lekko miejsce. Jest jedna, będzie i więcej. Chyba muszę ją trochę złamać. O, jest. Niższa i wyższa. O, ta będzie też super. Ona będzie troszeczkę też podkreślać tu kształt. W niektórych miejscach jakby wystawała, to zupełnie było ekstra. Zaraz ją tutaj umocuję może jakoś. Ale będzie też tutaj oddzielać trochę. Tak, żeby cała ta kompozycja była fajnie podzielona na takie sekcje. Może niżej. Okay. Tutaj też mogą się fajnie sprawdzić na przykład wysypane jakimś kamieniem, bo ona będzie wtedy taka bardzo czysta. Mimo tych roślin, to wtedy będzie wyglądać tak bardzo czysto i będzie spójna. Dobra, to muszę jeszcze złamać. O. I tak naprawdę tutaj to nawet nie bardzo będziemy mocować. No, on tu sobie zarośnie spokojnie. Okay. Może jeszcze kawałek na brzegu, aby powtórzyć. I z tej strony to eonium przyciśniemy bardziej.
Ok, chyba mam to gotowe. Oczywiście można to bardziej umocować. Ja w tym momencie już nie będę tego mocował, tylko lekko ugniotę. Mamy kompozycję gotową. Można dosypać kamieni, żeby w całości było to spójne. Czyli tutaj dosypujemy jakiś kamieni lub keramzytu, jeśli chcecie, ale kompozycja już właściwie gotowa. W jednym miejscu trochę wystaje, w drugim jest mniej, lekko się gdzieś tam wypływa. Kompozycja numer 2. Idzie koło tej numer 1 i za chwilę robię trzecią. Zapytałem się Zoli, co mu się najbardziej kojarzy z jesienią, jakie rośliny. I co odpowiedział? Wrzosy. Więc co? Mamy i wrzosy, ale w takiej niewrzosowej wersji. Zobaczcie, jakie piękne. Bardzo lubię te wrzosy, które nie są takie klasyczne, nie są standardowe. Zobaczcie ten kolor po prostu, no jak zielone jabłuszko świeżutkie z żółtym. No i co? No i mam do tego jeszcze tą Penisetum rubrum, bo tak mi się podoba, że postanowiłem ją również tutaj posadzić. No i na dodatek donica, którą na pewno już znacie, a jak nie znacie, to link do filmu z tymi donicami jest u góry. No i koniecznie zobaczcie również w opisie, jeśli nie ma go tutaj u góry. Dobra, zabieramy się. Znowu będę używał tylko dwa gatunki roślin, Penisetum rubrum i te wrzosy, ale takie niewrzosowej wersji. Zrobimy coś takiego. Wsadzamy wrzosy, pyk, pyk, z jednej strony, z drugiej strony, a później dołożymy coś specjalnego. Czekajcie do końca, to zobaczycie, co to będzie. Zabieram się do pracy. Znowu te trawy bardzo mają ten system korzeniowy taki bardzo rozbudowany. Dla mnie to nie jest problem, że ja go tutaj trochę rozrywam. Zupełnie nie. One sobie dadzą radę, ale zobaczcie, daję je troszeczkę z jednej strony bardziej. Nie na środku, tylko bardziej przy jednej stronie. Dlaczego? To zaraz się dowiecie. I kolejna. I kolejna tutaj. Od razu wrzucam z jednej strony jednego wrzosa. Z tej strony. Odwracamy. I z drugiej strony dwa kolejne wrzosy. Trochę już uzupełnię, żeby to było umocowane. I jak? Wy też tak jak Zola kojarzą wam się jesienne dekoracje z wrzosami? Dajcie znać. Jaka roślina według was jest najbardziej jesienną rośliną? W takich kompozycjach oczywiście na taras lub na balkon. Dobra, uzupełniam tutaj sprawnie i szybko. Zerkam jeszcze, czy ja mam jeszcze jednego tego wrzosa? Chyba nie. 3 sobie zakupiłem, no to muszą starczyć. I druga strona. Raz. 2. W tym przypadku, zobaczcie, mamy na dole rośliny, które wypełniają nam tutaj ten dół. Skupione w jednym miejscu. I duże rośliny wystające ponadto. Taka troszeczkę proporcja, ja tak mówię, że nie do końca, bo coś jest na dole, coś wystaje u góry. Ja tak to zupełnie nie uważam, ale zrobiłem to specjalnie, bo jeszcze coś tu dołożę. Już za chwilę wam opowiem o tym czymś. Zainspirowany ostatnią rozmową na Instagramie z jedną z moich klientek, która powiedziała, że panie Hubercie, ja bym chciała właśnie jakieś takie nasadzenia, ale one są zazwyczaj takie nudne. Te rośliny wszystkie już miałam na tarasie swoim i w ogrodzie. Chciałabym coś tam dodać. Coś, co nie jest jakieś bardzo spektakularne może, ale coś, co urozmaici tą kompozycję. No więc dodaliśmy coś innego i teraz to coś innego tutaj zaraz wam pokażę. Słuchajcie, jest tak gorąco, że burzę już słychać, więc zaraz tutaj nas zleje, ale idę po to coś, co gdzieś mam. Słuchajcie, mam tutaj, zobaczcie, latarenki, które będą
wbite w tą kompozycję na różnych poziomach. W dole i w górze można włożyć tam świeczkę i fantastycznie będą się tutaj prezentować. I dlatego wbiłem, zobaczcie, z jednej strony mam jednego, z drugiej strony mam drugiego, gdzieś ta latarenka druga jest. O, jest druga latarenka. Druga latarenka będzie niżej, tuż nad wrzosami. Chyba muszę jej wbić więcej. Tuż nad wrzosami. Zaraz ją postawię wyżej, bo tak nisko nie może być. Idę po resztę do niej i zaraz wracam. Moi drodzy, kompozycja numer 3 gotowa. Włożyłem tą latarenkę w sumie nie bardzo wysoko, tylko lekko niżej. Ta ziemia, jak się ugniecie, to ona będzie lepiej trzymać te latarenki. I zobaczcie, możemy tam dać światło i super wygląda to na tarasie ze świeczką. Ona ma tutaj osłonkę szklaną, więc nie będzie podpalać tych roślinek. A jednak są dwa gatunki roślin, tak naprawdę takie klasyczne, a zupełnie to inaczej wygląda. Kompozycja numer 3. Dajcie znać, która Wam się najbardziej podoba. Pierwsza w glinianej donicy, druga w donicy takiej prawie że metalowej lub trzecia w tej, którą bardzo znacie. Dajcie znać w komentarzu. Moi drodzy, kompozycje gotowe. Jesteśmy na moim ganku frontowym. One tutaj zostają. Mam nadzieję, że już zdecydowaliście, która kompozycja Wam się najbardziej podoba. Zachęcam również do subskrypcji kanału, do włączenia dzwoneczka, kciuka w górę, no i dajcie ten komentarz, a my zmykamy, bo burza już jest tam za rogiem. Do zobaczenia.